No i witam Was, moi drodzy, na kolejnej prezentacji, kolejnej premierze. A tym razem jesteśmy na premierze nowej marki dla nas, czyli dla marki Citroën. Zostaliśmy zaproszeni dzisiaj na prezentację najnowszego ich modelu, czyli bardzo popularnej oczywiście C3. Bardzo ciekawy samochód z nową gamą silnikową, z nowym kompletnie wzornictwem, z nową płytą podłogową i kompletnie przemodernizowanym także wnętrzem. I sprawdzimy, czy dzisiaj segment mniejszych aut miejskich, taki jak Citroën, jest w stanie zagrozić chińskiej konkurencji, bo Citroën mówi o tym, że te samochody mają być naprawdę tanie. Więc co? Zapraszam Was do materiału, a dzisiaj pojeździmy sobie właśnie nowym Citroënem C3. A jeśli Wy chcecie zobaczyć jeszcze więcej produktów od Citroena na naszym kanale, to nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my możemy się rozwijać, jeździć na kolejne prezentacje oraz Wam pokazywać coraz to ciekawsze i nowsze modele na naszym kanale, więc dołącz do subskrybentów, a my przechodzimy sobie już do materiału o C3. Citroen C3 dosyć długo, z nami już jest oczywiście od 4 generacji, dosyć mocno się nie zmienił, bo właśnie te pierwsze generacje były bardzo mocno charakterystyczne, nazywane dosłownie kaczuszką. A jeśli chodzi o najnowszą generację, zmieniło się naprawdę sporo, bo samochód, który mamy tutaj obok, jest kompletnie nową platformą. Zbudowaną oczywiście na nowej platformie, która jest przygotowana pod napęd elektryczny oraz pod napęd oczywiście spalinowy. Zmieniono także wymiary. Wymiary teraz są troszeczkę inne względem tego, co było wcześniej. Samochód jest troszeczkę dłuższy i jest także oczywiście wyższy i zmieniła się także jego szerokość i to naprawdę dosyć wygląda ciekawie. Ze względu na to, że macie także dostępne kilka różnych kolorów i tych kolorów, jak to w przypadku samochodu francuskiego, naprawdę możecie sobie powybierać, możecie także połączyć, tak jak w tym przypadku, czerwony kolor razem oczywiście z czarnym dachem i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie także kontrastuje. Faktycznie, kolorów jest naprawdę sporo. Przygotowane także zostało dla nas sporo także samochodów, bo zobaczcie na to, że mamy tutaj dostępne wszystkie 6 kolorów. Od czarnego, w pełni czarnego, aż po czerwony. Mamy także czarny z białym dachem. W końcu jest to Francuz, czyli musi być tutaj gra kolorami. Oraz takie bardziej standardowe, czyli oczywiście szare wersje. I tak jak widać, mamy tutaj dostępny silnik 1.2 oraz także oczywiście silnik elektryczny, który dosyć dobrze znamy z całej grupy Stellantis. Niewielkie wymiary, 4 metry długości oraz to co ważne, przeprojektowany bardzo, bardzo mocno także przód. Zobaczcie, jak ciekawie zostało to wszystko zaprojektowane. Charakterystycznie ukształtowane teraz lampy w literę C z bardzo ładnym, nowoczesnym także tutaj podświetleniem LEDowym. Są to oczywiście lampy w pełni LEDowe. Mamy także bardzo charakterystycznie uformowany grill, który ma taką dosłownie jodełkę francuską jakby, powiedzmy, wykształtowaną w takim ciemnym plastiku. Nowoczesne logo, jeśli chodzi o Citroena, jest to logo nawiązujące do tego pierwszego logo z 1919 roku, w którym właśnie był taki nietypowy kształt, bardziej delikatnie jajowaty. Ale warto zwrócić uwagę także na ten kolor oraz także na dolne przetłoczenia, czy także dolną część zderzaka, która została uformowana dosyć innowacyjnie i ciekawie. Oraz dodatkowe wstawki w takich różnych kolorach, które możecie sobie także personalizować dosłownie pod siebie. Delikatne przetłoczenia także na masce, ale to co najważniejsze w C3, także kompaktowość całej tej platformy jest dosłownie widoczna. Jeśli chodzi o boczną część, no to tutaj już widać faktycznie większy rozstaw osi oraz tą długość 4 metry. Jeśli chodzi o samo nadwozie i rozstaw na poziomie 2,5 metra, co jest najważniejsze ze względu na to, że miejsca wygospodarowano o wiele więcej i co ważne, sam samochód także jest wyższy, dzięki czemu faktycznie w środku też wygospodarowano więcej miejsca i przestrzeni także nad głową. Czy z tyłu da się faktycznie jakkolwiek przewieźć dzieciaki albo i nawet większych pasażerów? Faktycznie da się. Rozstaw osi, który tutaj jest, daje Wam dosyć spore możliwości. Zobaczcie, ile macie także przestrzeni na nogi oraz ile jest też przestrzeni nad głową. Faktycznie widać tutaj, że te wymiary zostały delikatnie zmodyfikowane. Z ciekawych elementów nawet mamy tutaj kieszonkę na smartfona, standardowy gazetownik oraz po lewej stronie pojawiło się miejsce na butelkę z wodą, czy także i podłokietniki, które są wykonane z większą ilością gąbki i mają takie piękne napisy jak Feel Good,
Be Cool oraz jeszcze oczywiście na każdym podłokietniku jest delikatnie inny dosłownie napis. Znajdziecie tutaj na środku delikatny tunel, na przykład mamy także tutaj 2 porty USB-C, dzięki czemu możecie naładować Wasze smartfony oraz to co najważniejsze, czyli także ta kanapa jest naprawdę dosyć wygodnie ustawiona i tutaj spokojnie można nawet podróżować na dłuższym dystansie i nie będziecie naprawdę zawiedzeni, więc jakby przestrzeni, ergonomii naprawdę jest tutaj dosyć dużo. Jak na taki segment, czyli B+, to jest naprawdę zatrważająco dużo tej przestrzeni. Materiały, jak to w przypadku tego segmentu, trochę twarde i trochę plastikowe, ale naprawdę tu się liczy to, że jest tu tyle przestrzeni. Mamy relingi, mamy ładny napis Citroën także na górze, ładnie odcinający się dach w kolorze oczywiście kontrastowym i tutaj takie delikatne paseczki, które jak to Citroën mówi możecie sobie personalizować, różnego rodzaju kolory do wyboru oraz także na przykład możliwość wybrania flagi francuskiej. Francuski samochód to oczywiście także musi być flaga Francji. No i jest. Klipsy można sobie wymieniać i macie wtedy dosłownie piękny francuski element. Lusterka, czarne wyciemnienia, a nawet i czarne klamki oraz co ważne warto zwrócić uwagę także na te przetłoczenia. Przetłoczenia podobno także nawiązują do tych charakterystycznych świateł i mają także odpowiednio załamywać światło, żeby to wyglądało jeszcze bardziej ciekawie i designersko. Niestety nie ma tutaj takiego systemu airbump, jak był dostępny wcześniej, na przykład w C4 Cactusie. Tutaj postanowiono z tego zrezygnować, ale ma także przywędrować wersja Aircross, w której możliwe, że takie rzeczy się też pojawią. Warto zwrócić uwagę także na prześwit. Prześwit w tym samochodzie jest naprawdę spory. 19 prawie centymetrów prześwitu, jeśli chodzi o wersję spalinową. W wersji elektrycznej już co prawda trochę mniej, bo okolice 17 centymetrów. Ale kurczę, pozwoli Wam to atakować krawężniki w mieście i co najważniejsze, teraz C3 należy powiedzmy do segmentu crossoverów, który jest najbardziej modny aktualnie. Stylistycznie oczywiście dopełniają to wszystko koła. Koła 17-calowe, czarne z dodatkowymi oczywiście szlifami diamentowymi, jak to podkreśla Citroën. Niewielkie, 17-calowe i także niewielka opona. 205 o profilu 50, co faktycznie także pomaga jakkolwiek wybierać też nierówności, ze względu na to, że zawieszenie, jakie jest tutaj zastosowane w przypadku tego Citroena, jest to oczywiście ich takie autorskie zawieszenie, które ma nawiązywać do starej hydropneumatyki, czyli są tutaj aktywne amortyzatory, a dokładniej hydroaktywne odbojniki w zawieszeniu, które mają poprawiać komfort, bo według Citroena C3 ma dosłownie jeździć jak na poduszce, co faktycznie nawet im się udało. No to tył. Jeśli chodzi o tył, no to zobaczcie jak krótkie jest także to nadwozie, jak blisko jest także tylnej części koło. Sama tylna klapa oraz cały tył został bardzo mocno zmodernizowany. Długi spoiler faktycznie dosyć mocno wyciągnięty. Niewielka szyba, mocno przyciemniona oraz także reflektory, które nawiązują bardzo mocno do tych, które zobaczymy także z przodu. Bardzo ładne, wyciemnione w środku oraz z taką charakterystyczną także grafiką, jeśli chodzi o środek. No i dodatkowo też to ogromne logo i mamy także taką piękną blendę polakierowaną oczywiście w piano black z tymi charakterystycznymi także żłobieniami w formie chevronu, czyli oczywiście bardzo charakterystycznego wzoru także dla Francji. Dosyć masywnie także narysowana dolna część zderzaka, no i zobaczcie na to, że najprawdopodobniej Wasza żona, jak będzie jeździć tym samochodem, nie będzie problemem, że obije na przykład coś o słupek, bo plastikowy mamy w 100% także zderzak i polakierowany w takim oczywiście matowym kolorze, połączony z takimi szarymi dodatkami. Czujniki parkowania, no i także zobaczcie jak mocno jest nad ziemią także posadzony ten zderzak, dzięki czemu faktycznie wskakiwanie na krawężniki czy zjeżdżanie z nich nie będzie większym problemem. Konstrukcyjnie to proste zawieszenie. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu, jak to w przypadku oczywiście Francuzów, czyli mamy belkę skrętną, ale co warto na pewno zwrócić uwagę na to, że z przodu macie hamulce tarczowe, a z tyłu macie bębnowe, tylko że troszeczkę śmiesznie to wygląda, bo macie dosyć dużą felgę 17-calową, w której to po prostu jest zamontowany niewielki bęben oraz niewielka tarcza hamulcowa. Czas na silnik. A pod maską zmieniło się naprawdę sporo, chociaż pojemność nie zmieniła się zbytnio, to zmienił się praktycznie cały silnik. Trzecia generacja słynnego silnika 1.2 i teraz nie nazywa się on już PureTech, tylko został bardzo mocno przeprojektowany i praktycznie nie ma nic wspólnego z poprzednim silnikiem, który był dosyć specyficzny i miał pewną dosyć dużą wadę. Teraz, jeśli chodzi o to, co możecie dostać właśnie w nowej C3, to jest silnik 1.2 turbo o mocy 100 koni i 205 Nm momentu obrotowego, możliwe do połączenia także ze skrzynią 6-biegową manualną lub 6-biegową automatyczną skrzynią, ale to dopiero w następnym roku. Silnik, w którym zmieniono naprawdę dużo, 40% jest innych części, zmieniono najważniejszą także wadę silnika 1.2 PureTech aktualnie, czyli mamy tutaj już nie pasek kąpany w oleju, za pomocą którego oczywiście był realizowany cały rozrząd, tylko mamy tutaj łańcuch, dzięki czemu faktycznie ten silnik w
końcu nie ma tej najgorszej możliwej wady. Zmieniono także oprogramowanie, zmieniono także oczywiście części, jeśli chodzi o na przykład głowicę, delikatnie grzebnięto, jeśli chodzi o turbo i faktycznie ten silnik naprawdę ma bardzo fajnego kopa. Co prawda 10 sekund do pierwszej setki to może nie jest jakiś świetny wynik, ale nie zmienia to faktu, że w końcu Stellantis ma także spokój z tym silnikiem, bo w końcu jest to nowa, trzecia generacja. I to jest tyle. No, tyle z tematu silnika. Jak z praktycznością bagażnika? No właśnie, C3 także zawsze miała dosyć sporej wielkości bagażnik i teraz też nie jest źle. 310 litrów pojemności bagażnika to jest bardzo fajny wynik, dzięki któremu wasza żona będzie mogła tutaj wsadzić walizki, będzie mogła wsadzić różnego rodzaju elementy, czy także i zakupy. Wykończenie też jest na sensownym poziomie, co prawda takie typowo związane także z tym segmentem, czyli nie mamy tutaj dużo oświetlenia, nie mamy tutaj bardzo dużo haczyków, ale jeden haczyk się pojawił oraz takie marne światełko po lewej stronie. Co ważne, także pod podłogą znalazło się jeszcze takie miejsce na drobne elementy. Mamy tutaj także miejsce na gaśnicę, trójkąt, czy także właśnie zestaw naprawczy. I to, co mówi także Citroen, jest w stanie tutaj zaoferować Wam możliwość dzielenia kanapy w proporcji 60:40 i powiększenia przestrzeni ładunkowej, chociaż niestety wtedy pojawia się dosyć spory próg. To, co jest najgorsze, czyli właśnie ten próg, który powstaje. Zobaczcie, jak duża jest różnica pomiędzy właśnie fotelem, a także podłogą bagażnika, więc jakby przewożenie dłuższych elementów może być troszeczkę bardziej problematyczne, ale faktycznie się da, więc jakby Citroen staje się, powiedzmy, taką małą miejską ciężarówką. Czas na wnętrze. A tutaj też nie mała rewolucja. Rewolucja jeśli chodzi o materiały, rewolucja także jeśli chodzi o kolorystykę i co fajne możecie mieć także to w takiej, powiedzmy, jaśniejszej kolorystyce. Do tego fotele. Fotele macie ze względu także na dwie różniące się wersje. Wersja U, czyli bardziej podstawowa, oraz wersja Max. W wersji Max macie już także ciekawe fotele. Fotele, które są bardziej komfortowe, jak to w przypadku Citroena, mają dawać ten nieziemski komfort, jeśli chodzi o tą markę. Do tego połączone z jasną kolorystyką oraz ciemnym dołem, naprawdę będą wydawać się także mocno praktyczne właśnie ze swoich walorów także kolorystycznych. Materiały naprawdę ciekawe. No i co? Porozmawiajmy sobie o desce rozdzielczej. Futurystycznie, nie? No właśnie, zmieniono bardzo, bardzo dużo, ale zacznijmy od tego, że materiały, które są tutaj zastosowane, naprawdę są na fajnym poziomie. Co prawda, wszystko co dotkniecie niestety jest trochę plastikowe i jest wykonane z takich materiałów, powiedzmy, niższej jakości, ale fakturą to wszystko udaje tak, że nie jesteście w stanie się poznać, że to są faktycznie te materiały. Co ważne, samo wnętrze także nie skrzypi, nie piszczy, więc to jest na pewno dobry plus. Ale zobaczcie także, jak ta deska jest bardzo mocno tak spadowo porobiona. Tutaj macie dodatkowy, przyjemny materiał, który jest naturalnym materiałem w formie takiej wełnianej części, bądź takiego po prostu przyjemnego materiału. Zobaczcie także, jak jest ładnie pocięte. To wszystko jest tak stylistycznie ugrane, jak to w przypadku Francuzów. Lubią się bawić materiałami. Tutaj mamy także delikatne żłobienia, no i na górnej desce rozdzielczej jakby też pojawił się taki bardzo duża konsola z takim, powiedzmy, delikatnym schowkiem, powiedzmy, po prawej stronie. No i ta futurystyczna także kierownica. Niesamowicie mocno ścięta od góry, niesamowicie mocno ścięta od dołu. To jest dosłownie niczym już volant, chociaż jest bardzo przyjemna w korzystaniu i trochę trzeba się przyzwyczaić i korzystać z niej tak jak z tych małych kierownicy, na przykład w Peugeotie, czyli musicie ją dosyć nisko także ustawić, po to, żeby też widzieć to, co jest przeznaczone dla kierowcy, czyli mamy tutaj wyświetlacz nazywany w Citroenie wyświetlaczem head-up, czyli mamy tutaj wyświetlacz zamontowany tutaj w tej części, gdzie mamy oczywiście stan paliwa, mamy prędkość, czy także kilometraż. Za pomocą przycisków możemy sobie tutaj sterować także tym, co jest tam wyświetlane, chociaż komputer pokładowy jest naprawdę taki bardzo, bardzo prosty, więc nie oczekujmy od niego nie wiadomo dosłownie czego. Oraz także to nowe logo oraz ta niewielka poduszka. Środek to także nowoczesne multimedia. W wersji Max macie już naprawdę dosyć dużej wielkości ekran, który jest, powiedzmy, prostym ekranem, ale posiada wszystko to, co potrzeba, czyli macie także wbudowaną nawigację, macie skorzystanie z różnych multimediów, samochód jest podpięty także do internetu oraz to, co najważniejsze, Android Auto bądź Apple CarPlay, który działa oczywiście w systemie totalnie bezprzewodowym. Pod spodem dwa nawiewy oraz pojedyncza jednostrefowa klimatyzacja, ale klimatyzacja automatyczna i wybieracie sobie tylko i wyłącznie temperaturę i temat załatwiony. Dwa miejsca na kubeczki, dosyć duży wybierak skrzyni biegów sześciobiegowej, ale wygodnie naprawdę z tego się korzysta. Ta odległość od kierownicy także jest na sensownym poziomie. Całe wnętrze naprawdę bardzo ciekawie wygląda, jak to w przypadku Francuzów, i jest takie po prostu mocno oryginalne. Citroen C3 to oczywiście nie tylko najwyższa wersja wyposażenia Max, którą już Wam żeśmy pokazali. Jest także wersja U, w której macie
tak jak w przypadku Maxa, kluczyk, który musicie wsadzić w stacyjkę, ale najbardziej chciałem Wam pokazać także różnicę, jeśli chodzi o tę wersję wyposażenia. Jedna kosztuje 68 tysięcy złotych, druga kosztuje już ponad 100 tysięcy złotych, ale różnicą jest kilka dosyć ważnych, istotnych elementów. Oprócz tego, że siedzę na bardziej szmacianych i bardziej takich podstawowych fotelach, co nie zmienia faktu, że są nadal wygodne, dosyć przyjemne w wykończeniu także fotele. Mamy też inną kierownicę, niestety nie obszytą skórą, mamy to po prostu bardziej taką plastikową, tradycyjną kierownicę. Zmieniły się też materiały na takie bardziej odporne i bardziej plastikowe. Monochromatyczny też wyświetlacz mamy, a nie na przykład kolorowy, tak jak w przypadku wersji Max. No i co najważniejsze, mamy także prosty układ klimatyzacji w formie manualnej klimatyzacji, ale to nikomu oczywiście nie przeszkadza i to, co zauważycie na środku, to jest także brak tego ekranu. Zamiast ekranu mamy wsadzony tutaj telefon, który jest połączony za pomocą NFC. Kiedy wsadzacie go tutaj do tego uchwytu, automatycznie uruchamia się aplikacja Citroena, dzięki której możecie łatwo korzystać także dosłownie z telefonu. Macie tutaj wyciągnięte takie rzeczy jak na przykład radio internetowe, bo jest ten telefon połączony z całym systemem Bluetooth. Macie także Google Mapsy, macie Waze i to wszystko możecie sobie oczywiście dostosowywać oraz także personalizować dosłownie pod siebie, więc jednym przyciskiem przechodzicie sobie do Google Mapsów, przekręcacie telefon na bok i już macie dosłownie troszeczkę mniejszy, ale wykorzystujący Wasz telefon ekran. Bardzo fajnie to działa, do tego macie tutaj wszystko sparowane za pomocą jednego przycisku. Działa to naprawdę przyjemnie, wykorzystuje Wasz telefon, a co ważne, oszczędność jest spora, bo ta wersja faktycznie kosztuje 68 tysięcy złotych, ale macie oczywiście trochę mniej wyposażenia, ale nie zmienia to faktu, że nadal jeździ tak samo. Ciekawostek, mamy tutaj także piktogramy. Ciekawe, bo mamy tutaj różnego rodzaju modele, jeśli chodzi właśnie o Citroena, więc taki smaczek także dla małych pasjonatów Citroena także jest. Ukryto także tutaj dosłownie panoramę Paryża oraz ukryto także tutaj takiego małego przyjaciela, czyli kogucika. Czas, moi drodzy, przejechać się, jeśli chodzi o nową cytrynę. Cytryna, jeśli chodzi o to, co zostało tutaj zastosowane. Mamy także oczywiście zawieszenie, które Citroen dosyć mocno podkreśla, że jeździcie dosłownie niczym na poduszce. Faktycznie zawieszenie, jeśli chodzi o Citroena, jest to charakterystyczne zawieszenie, które ma teraz hydrauliczne odbojniki. Nie jest to hydraulika, ale działa naprawdę bardzo przyjemnie i faktycznie wybieranie nierówności w mieście, czy jakiekolwiek krawężniki, czy jakieś ubytki w nawierzchni, bardzo przyjemnie są wybierane. Co prawda, jak to w przypadku francuskich samochodów, efekt bujania jest naprawdę spory, chociaż i tak precyzja w układzie kierowniczym naprawdę jest i potęguje także to ta mała kierownica i szczerze powiedziawszy jestem mocno pozytywnie zaskoczony, jak faktycznie ten samochód jeździ i jak będzie się sprawdzał także na tych nierównościach najbardziej miejskich, bo w końcu jedziemy C3, która jak najbardziej ma być właśnie w trybie miejskim do jeżdżenia i to naprawdę robi pozytywne wrażenie. Warto na pewno także pochwalić oczywiście zestopniowanie skrzyni biegów oraz także skok lewarka, bo jeśli chodzi o tą sześciobiegową manualną skrzynię biegów, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo produkty francuskie najczęściej wiązały się z tym, że te skrzynie nie były bardzo precyzyjne, a tutaj jest, kurczę, naprawdę przyjemnie. 6 biegów, sprzęgło także działa naprawdę bardzo przyjemnie, wyczuwalnie, chociaż czasem zdarzy się taki minimalny efekt kangura, ale myślę, że do tego się szybko przyzwyczaicie i opanujecie także to swoją lewą stopą. Jak z dynamiką tego 1-2 PureTech faktycznie macie 100 koni i jak zredukujecie sobie na przykład do trzeciego biegu i chcecie przyspieszyć do tych 90 km na godzinę, on robi naprawdę to dosyć chętnie. Jeśli chodzi o tą cytrynę, ona jest dosyć także lekka, 1200 kg masy to nie jest także oczywiście dużo. Wersja elektryczna troszeczkę więcej waży, ale dynamika jest naprawdę bardzo przyjemna. W końcu jest to silnik turbo doładowany, czyli macie 100 koni z turbo sprężarki, więc ten samochód także ma się czym odepchnąć i naprawdę trzeci, czwarty bieg ten samochód bardzo przyjemnie jest w stanie przyspieszyć. I co ważne, łączy to także z średnim spalaniem na poziomie od 5,5-6 litrów średniego spalania do maksymalnie 7 litrów w trasie, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i nie chcę Wam się także z tego samochodu wysiadać w takim trybie miejskim, bo jest naprawdę przyjemnie, komfortowo oraz także sensownie, jeśli chodzi o wygłuszenie, co naprawdę pozytywnie także zaskakuje, jeśli chodzi o Citroena. No i także te miękkie, przyjemne, ergonomiczne fotele. Tutaj naprawdę to polepsza jeszcze bardziej ten komfort. Jedynym elementem, do którego mogę się przyczepić, to w naszym samochodzie testowym trochę niestety słychać koła, ale tak to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o to, jak się faktycznie jeździ takim mniejszym samochodem, bo dzisiaj ten segment nie jest już aż tak mocno popularny, ale faktycznie jeśli chodzi o C3, została na tyle mocno przemodernizowana. Kurczę, zobaczcie, 10 sekund do pierwszej setki,
C3. To jest naprawdę bardzo fajnie dynamiczny silnik, ale co ważne, ten silnik został także poprawiony względem tego, co dosyć dobrze znacie, czyli silnika 1.2 PureTech. Została tutaj zmieniona jego konstrukcja i nie ma tej wady olejowej, która niestety występowała w tym starszym silniku, czyli zmieniono tutaj cały układ rozrządu. Rozrząd jest oparty tutaj o łańcuch, a nie o pasek kąpany w oleju, który niestety miał skutki dosyć mocno uboczne, że potrafił niestety zniszczyć silnik. Tutaj w tym przypadku jest po prostu bardziej to przemyślane i faktycznie, kurczę, ten silnik 1.2 naprawdę pasuje do tego samochodu i ja nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o widoczność, warto zwrócić uwagę, że naprawdę jest bardzo także przyjemnie. Tutaj ta ilość przeszklenia naprawdę jest dosyć duża i myślę, że spokojnie będziecie się odnajdywać w tym samochodzie właśnie w szczególności w mieście. I co najważniejsze, oczywiście przywędrowały tutaj także systemy ISA, czyli macie także szczytywanie znaków, które na szczęście można tutaj wyłączyć za pomocą jednego przycisku, chociaż niestety warto także zwrócić uwagę na to, że dźwięki, jakie wydaje ten komputer pokładowy podczas jazdy, trochę przypominają mi dosłownie Atari. Cytryna C3 naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Szczerze powiedziawszy, tak jeździmy z Adrianem i zastanawiamy się, co tu jeszcze można by powiedzieć na ten temat tego samochodu, ale szczerze jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni na reakcję na przyspieszenie. Ogólnie reakcja na pedał przyspieszenia jest bardzo fajna. Nie masz żadnych trybów jazdy, czyli jest to bardziej taka klasyczna forma, bez jakichkolwiek udawań. I ta reakcja na ten pedał przyspieszenia jest naprawdę zatrważająco bardzo, bardzo taka agresywna i kurczę, do miasta będzie to naprawdę świetna forma. Ale nie zmienia to faktu, że czasem musicie zawieźć własne dzieciaki także autostradą, czy także obwodnicą, bo na przykład mieszkacie pod Warszawą albo w ogóle gdzieś poza większym miastem, a musicie dojechać, no to pytanie, czy jakby C3 będzie w stanie faktycznie także jeździć po tych trasach szybkiego ruchu, czy także i autostradzie. Wjeżdżamy i zobaczymy. No to panowie, 120, but w podłogę, trzeci bieg, czwarty bieg i się rozpędzamy. Zobaczymy, jak to wygląda i jak także jest z głośnością. 120 parę kilometrów na godzinę i szósty bieg. Przyspieszamy do 140 km na godzinę i zobaczymy, czy taki mały brzdąc jest w stanie tyle jechać. I jest. Co prawda pojawiają się już szumy gdzieś z okolic lusterek oraz słupków, ale no nie jest to samochód stworzony do takiej prędkości, ale nie zmienia to faktu, że wasza żona jest w stanie szybko po ekspresówce dowieźć dzieci do przedszkola i to bez większych jakichś problemów, jeśli chodzi także o głośność. Spalanie także wędruje w okolice 6,5-7 litrów, więc jest naprawdę bardzo dobrze. O aktywnym tempomacie możecie oczywiście pomarzyć. Jest zwykły, tradycyjny tempomat, ale co ważne, warto zwrócić uwagę na to, że C3 jedzie naprawdę tak stabilnie po tej trasie i nie rzuca nią na przykład po wyjeździe także z falochronów i nie myślałem, że tak mały samochód będzie się tak stabilnie i przyjemnie prowadził nawet przy tych wyższych prędkościach. Jedyną wadą, jaką znalazłem w tym samochodzie, to są hamulce, które po prostu są takie bardzo, bardzo leniwe w swoim działaniu i szczerze powiedziawszy trzeba dosyć mocno nacisnąć ten hamulec, żeby jakkolwiek ten samochód zatrzymać, no ale nie oczekujmy nie wiadomo czego, w końcu mamy z tyłu bębny, a z przodu dosyć niewielkie tarcze. Jak to wygląda wszystko cenowo? No właśnie dosyć atrakcyjnie, bo Citroën chce też oczywiście walczyć z tymi chińskimi markami, które są dostępne aktualnie na rynku. Najtańsza wersja bazowa U, jeśli chodzi o Citroena C3, kosztuje aktualnie 68 000 złotych. Jeśli chodzi o najdroższą wersję wyposażenia, musicie zapłacić okolice 120 paru tysięcy złotych, więc ceny, jeśli chodzi o taki kompaktowy, crossoverowaty, miejski samochód, naprawdę są mocno atrakcyjne oraz do tego dostajecie naprawdę dosyć dużo właśnie w tej cenie. Naprawdę sensowne wnętrze, sensownej wielkości bagażnik i co najważniejsze, bardzo fajny silnik, który jest dynamiczny oraz bardzo przyjemnie się z niego korzysta także w mieście, więc nowa Cytryna C3 to będzie naprawdę fajny gracz i fajnie, że Stellantis w końcu słucha swoich klientów. I tak oto, moi drodzy, wygląda Citroën C3. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Oczywiście nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki wam się także rozwijamy. No i co, widzimy się także w kolejnych filmach. Dzięki, do zobaczenia, cześć, hej!